Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszego spotkania jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej jako zaburzenie neurobehawioralne. Moi drodzy, dzisiejsze spotkanie jest skupione czy skierowane głównie na taki obszar, aby sobie wytłumaczyć, o co chodzi tak naprawdę w tym zespole nadpobudliwości psychoruchowej. Jak używamy takiego terminu, to co mamy na myśli, ale jednocześnie powiemy sobie o tym, jakie objawy powinny nas zaniepokoić i jakby szukać rozwiązania w kontekście naszych dzieciaków. Tym dzisiaj się głównie zajmujemy. Ogólnie to spotkanie jest oczywiście bardzo obszerne, prawda? I dlatego podzieliłam je na dwa odrębne. Dzisiaj takie ogólne, najważniejsze informacje, natomiast w kolejnym odcinku powiemy sobie tylko i wyłącznie o strategiach i o takim wsparciu dziecka zarówno na poziomie domu, jak i na poziomie szkoły. Natomiast dzisiaj głównie w kontekście takich najważniejszych informacji dotyczących tego, o co w ogóle chodzi w tym temacie. Zaczynając, moi drodzy, od początku, nie możemy nawiązać do tego, dlaczego jeszcze niedawno używaliśmy terminu ADHD, a teraz nagle pojawia nam się określenie zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. No właśnie dlatego, że od 2022 roku, od 1 stycznia, weszła w życie nowa klasyfikacja chorób i zaburzeń ICD-11. Oczywiście cały czas jeszcze mamy możliwość korzystania z ICD-10, stąd jeszcze pojawiają się diagnozy w kontekście ADHD jako takiej nazwy. Natomiast dobrze jest już zmierzać do dobrej takiej nomenklatury, która już niebawem będzie wszystkich obowiązywała. W związku z tym ja już będę używać tej nowej nazwy, a mianowicie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, który właśnie jest niejako odzwierciedleniem dotychczasowego ADHD. Ale w takim razie co się zmienia w kontekście, czy w nowym podejściu właśnie w nawiązaniu do ICD-11? Moi drodzy, przede wszystkim to, że właśnie ten zespół nadpobudliwości został zakwalifikowany do kategorii zaburzeń psychicznych, behawioralnych i neurorozwojowych, czyli ni mniej, ni więcej, tylko jest to zaburzenie, które będzie jakby w kategoriach dotyczących kategorii takich neurorozwojowych, a więc tego, co dzieje się na poziomie mózgu i jak będzie się to przekładało na naukę, funkcjonowanie i rozwój jednostki. Zgłębimy jeszcze tę kwestię. Natomiast jednoznacznie określenie ADHD absolutnie znika z ICD-11 i nie będzie już, jakby nie będziemy tego używać. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to określenie ADHD zostało uznane za takie określenie, które jest bardzo mocno stygmatyzujące, podobnie jak autyzm wczesnodziecięcy, autyzm atypowy, tak? To też nam znika z nazewnictwa na rzecz spektrum autyzmu. I w kontekście tego ADHD, które było uwzględniane w ICD-10, my jakby obserwując dzieci, czy wchodząc w drogę diagnostyczną zgodnie z wytycznymi ICD-11, moi drodzy, zmierzamy do tego, aby opis samej treści diagnozy był bardziej funkcjonalny. Skoro bardziej funkcjonalny, to znaczy, że mniej stygmatyzujący, mniej ograniczający, ale także skupiający się na lepszym wsparciu dla samego pacjenta, dlatego że dziecko, czy nawet osoba dorosła może otrzymać adekwatną pomoc, która mu jest aktualnie potrzebna. To nowe podejście, czyli wykluczenie nazwy ADHD, a wejście w nazwę zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zmniejsza absolutnie ryzyko wykluczenia, zmniejsza izolację społeczną, ale także zmniejsza takie umacnianie pewnych stereotypów, jak to jeszcze gdzieś tam w społeczeństwie funkcjonuje opis takiego dziecka. Te nowe nazwy, które są określone w ICD-11, oni, moi drodzy, skupiają się bardzo mocno na głównych trudnościach, które towarzyszą danemu człowiekowi, czyli nazwa danego podtypu tego zespołu jakby przedstawia nam rzeczywisty obraz kliniczny i poziom funkcjonowania takiego człowieka. Moi drodzy, niełatwo jest dostrzec objawy, czy scharakteryzować w ogóle zespół nadpobudliwości psychoruchowej z tej prostej przyczyny, że od czasu do czasu każdy z nas po prostu zachowuje się w sposób, który mógłby przypominać właśnie objawy zespołu nadpobudliwości. Ale żeby nie być takim gołosłownym i żeby nie rzucać słów na wiatr, to bądźmy szczerzy, taki rzeczywisty problem, który wynika właśnie
z zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, takiej typowej jednostki, wiąże się z tym, że zachowania, które występują u danego człowieka, są zdecydowanie bardziej nasilone, prawda? To nie jest jeden przypadek od czasu do czasu albo pod wpływem konkretnego bodźca, tylko zazwyczaj te zachowania, które towarzyszą przy zespole nadpobudliwości, one są nieadekwatne do wieku rozwojowego. One utrudniają codzienne wypełnianie obowiązków, ale także wpływają na relacje społeczne, na naukę ogólno pojętą. Moi drodzy, ten zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, on wpływa tak naprawdę na stres, prawda? On również jest wywoływany pewną formą stresu, płynącego z zewnątrz tak naprawdę. O tym sobie jeszcze troszeczkę dzisiaj powiemy w kontekście objawów. Natomiast samo to zaburzenie jest takim stanem, który występuje na różnych etapach życia człowieka. Oczywiście my ciągle przypominamy, że on jest charakterystyczny u dzieciaków, natomiast to nie jest tak, że osoby dorosłe nie mają tego zespołu, bo również będziemy sobie o tym jeszcze dzisiaj mówić. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, moi drodzy, objawia się absolutnie inaczej u każdego z osób, który taką diagnozę posiada, ze względu na stresory życiowe, tak? Bo każdy z nas ma zupełnie inne te stresory, czyli co innego na nas wpływa, co wywołuje w nas pewny dyskomfort, pewien taki dyskomfort na poziomie funkcjonowania. Objawy oczywiście będą się nasilać wraz ze wzrostem stresu, ale także z taką niemożnością radzenia sobie w takich sytuacjach. I oczywiście mogą też być zaostrzone, czy bardziej się uwydatniać, być bardziej widoczne pod wpływem różnego rodzaju stresów. Dla jednych będzie to stres związany z różnymi relacjami społecznymi, a dla innych zupełnie inny rodzaj stresu. Stąd też w kontekście i wsparcia, opracowywania różnych strategii ważne jest, żeby, moi drodzy, rozpoznać takie okresy dodatkowego stresu, tak? Czyli co ewentualnie ten stres wywołuje, albo która sytuacja, czy jaki czas wpływa dodatkowo na podniesienie stresu, a które z kolei sprawiają, że ten stres się zmniejsza. Dzisiaj wiemy, że, moi drodzy, w ciągu ostatniej dekady liczba przypadków zespołu nadpobudliwości psychoruchowej wzrosła niemal dwukrotnie, czyli to jest bardzo, bardzo duży wzrost i okazuje się, że to jest jeden z najczęstszych stanów psychicznych o podłożu neurologicznym, który występuje u dzieci. Dzisiaj liczba dzieciaków poniżej 18 roku życia, moi drodzy, przewyższa liczbę dzieciaków, u których diagnozuje się zaburzenie ze spektrum autyzmu i ocenia się to, że prawie czterokrotnie więcej jest dzieciaków właśnie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej niż dzieciaków w spektrum autyzmu. I bardzo takie ciekawe statystyki dotyczące tego, jakie są proporcje, gdzie i kiedy i jak prezentuje się ten zespół, można znaleźć, moi drodzy, na WebMedzie, takiej stronie internetowej. Tam jest mnóstwo takich ciekawostek właśnie dotyczących tego akurat zespołu. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, tak jak Wam powiedziałam, w nowym ujęciu ICD-11 nieco inaczej został zakwalifikowany i nieco inaczej został też opisany. Mianowicie znika nam, tak jak Wam powiedziałam, ADHD, natomiast pojawia się zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi i otrzymuje on nowy kod. Jest to 6A05 i ci z Was, którzy interesują się tematyką spektrum autyzmu i spotykają się czasami ze mną, to wiedzą, że między innymi spektrum autyzmu jest zakwalifikowane do tej samej grupy 6A, tak? Tylko że tam już nieco inne symbole nam się dodatkowo pojawiają. Ale w obszarze właśnie tego dzisiejszego tematu, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, moi drodzy, wyróżniamy, zobaczcie, aż 5 podtypów. I zespół nadpobudliwości psychoruchowej z przewagą nieuwagi to jest podtyp, który jest określany symbolem 6A05.0, tak? I to wszystko, co jest po kropce z określonym liczbą albo literą, określa nam właśnie ten dodatkowy podtyp i opisuje nam obraz kliniczny danego pacjenta. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, w którym głównie dominuje obraz nadruchliwości czy impulsywności, to jest 6A05.1. Kolejny podtyp to zespół nadpobudliwości psychoruchowej złożony, mieszany, który jest oznaczony 6A05.2 i to, moi drodzy, jest ten opis, ten podtyp, który wskazuje, że jednostka ma zarówno trudności z uwagą,
jak i nadruchliwością bądź impulsywnością. Czyli objawy z tych trzech tak naprawdę obszarów będą u tej osoby się pojawiały. Czwarty podtyp to zespół nadpobudliwości psychoruchowej inny określony 6A05.Y i ostatni podtyp to zespół nadpobudliwości psychoruchowej postać nieokreślona 6A05.Z. I w zależności od tego, które parametry, które objawy będą wychodziły na pierwszy plan u pacjenta, taka diagnoza zostanie postawiona. Kolejna kwestia, moi drodzy, to jest jakby to, żeby wytłumaczyć sobie, zrozumieć, wyjaśnić, o co tak naprawdę chodzi w tym zakwalifikowaniu, tak? Gdzie tak naprawdę ten zespół nadpobudliwości powinien być określony jako jaka trudność, prawda? I teraz neurobiologia, czyli takie obrazowanie mózgu, różnego typu badania kliniczne, one jasno i wyraźnie wskazują, że omawiany przez nas dzisiaj zespół, moi drodzy, nie jest absolutnie zaburzeniem zachowania. To nie jest synonim na przykład zachowań agresywnych. To nie jest także choroba psychiczna. Co prawda należy do takiej ogromnej kategorii właśnie zaburzeń psychicznych, behawioralnych i neurorozwojowych, ale samą chorobą psychiczną ten zespół nie jest. Nie jest także taką specyficzną niepełnosprawnością, która przekłada się właśnie niemożność w uczeniu się. Absolutnie tak nie jest. Natomiast zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest absolutnie deficytem systemu samokontroli mózgu. Czyli mówiąc prościej, omawiany przez nas dzisiaj zespół jest zaburzeniem neurobehawioralnym, moi drodzy, czyli takim deficytem, u podłoża którego leżą różnego typu nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, prawda? A więc znowu, są pewne obszary w naszym mózgu, które odpowiadają za na przykład kontrolę uwagi albo impulsywność. I u osób, które otrzymają diagnozę zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, zazwyczaj to jest taki wskaźnik przez klinicystów, obszary właśnie odpowiadające za kontrolę uwagi, one mają mniejszą objętość. Oczywiście znowu, tak jak w przypadku spektrum, nie mamy, moi drodzy, jednego konkretnego obszaru, który radykalnie wskazuje, że jak on wygląda w taki, a nie inny sposób określony, to na pewno jest to zespół nadpobudliwości. Podobnie jak w spektrum. Wiemy o tym, że różne obszary mózgu wyglądają nieco inaczej, mają nieco inną strukturę, co za tym idzie, inaczej funkcjonują, ale znowu nie ma jednej konkretnej, która u wszystkich tych osób będzie identyczna. Tutaj jeszcze w kontekście określenia tego, że jest to zaburzenie neurobehawioralne, na pewno trzeba powiedzieć, moi drodzy, że wiąże się absolutnie z takim rozwojowym upośledzeniem funkcji wykonawczych mózgu, prawda? Chodzi o to, że niektóre struktury mózgu będą rozwijały się w sposób absolutnie nieproporcjonalny, nieharmonijny. I znowu, tak jak w przypadku spektrum autyzmu, moi drodzy, tak i tutaj nie chodzi o opóźnienie rozwoju. Bo jeżeli my zakładamy, że to jest opóźnienie rozwoju, to znaczy, że pod wpływem różnych oddziaływań to dziecko wyrówna swoje braki, ono dogoni swoich rówieśników, a może ich przewyższy, prawda? Natomiast tu nie chodzi o to, że jest opóźnienie i dziecko musi gonić, żeby dogonić, tylko chodzi o to, że poszczególne obszary mózgu, a co za tym idzie pewne umiejętności, pewne funkcje, rozwijają się w sposób nieharmonijny. To znaczy, że pewne umiejętności będą na poziomie rozwojowym, na poziomie normatywnym, wiekowym, natomiast inne będą zdecydowanie niewykształcone, prawda? Dziecko pewnych umiejętności nie jest w stanie osiągnąć. I jakby tu trzeba sobie to wytłumaczyć, że tak spektrum, jak i zespół nadpobudliwości to nie jest forma opóźnień rozwoju, a nieharmonijności w tempie rozwoju. I wracając jeszcze, moi drodzy, do tej agresji, którą często jakby przypisuje się osobom z zespołem nadpobudliwości, że te osoby są agresywne. Natomiast to jest absolutnie błędne, to jest absolutnie stygmatyzujące określenie i przede wszystkim bardzo niesprawiedliwe. Agresja oczywiście może się pojawić w przypadku zespołu nadpobudliwości, natomiast ona zazwyczaj jest powikłaniem tego zaburzenia. Ta agresja będzie się pojawiała tylko, albo właściwie przeważnie w momencie, kiedy dziecko ma nieodpowiednie rozpoznanie swoich trudności, albo w ogóle tych rozpoznań nie ma. Co za tym idzie, nie ma odpowiedniego wsparcia. A więc konsekwencją
pewnych porażek na różnych płaszczyznach funkcjonowania będzie właśnie agresja. Objawy zespołu nadpobudliwości, moi drodzy, one nie zależą od woli dziecka. To nie jest tak, że dziecko sobie planuje, że ma zły charakter, że robi wszystko, żeby jak najbardziej łamać pewne reguły i zasady, żeby komuś zrobić psikusa, czy zrobić komuś na złość. Nic podobnego. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, on nie jest synonimem niegrzecznego dziecka. Co to jest nieposłuszeństwo, moi drodzy? Nieposłuszeństwo to jest wyuczone zachowanie. Natomiast w przypadku zespołu nadpobudliwości my nie mówimy o żadnym wyuczonym zachowaniu. To nie jest to samo i o tym należy pamiętać. Chciałabym Wam teraz powiedzieć kilka takich ciekawych rzeczy, myślę, na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, które znacząco mogą Wam przejaśnić też taki obraz, skąd, po co i dlaczego w ogóle o tym mówimy. Przede wszystkim jakby na samym początku musimy zrozumieć, że dzieciaki, u których występują objawy tego zespołu, one były zawsze. Chociaż niestety wiele z nich nie otrzymało w porę diagnozy, ponieważ były niedostrzegane. Skoro nie były dostrzegane i ktoś sobie to na różny sposób tłumaczył, to nie dostawały diagnozy. Nie dostawały diagnozy, a więc nie dostawały też wsparcia. A co za tym szło? W konsekwencji dalszego życia tych dzieciaków pojawiały się liczne dodatkowe trudności, które towarzyszą im prawdopodobnie do dnia dzisiejszego. Czasami jeszcze, bo dawniej było to bardzo powszechne, natomiast dzisiaj nadal się to zdarza. Na szczęście mniej jest to już popularne, że dzieciaki właśnie z zespołem nadpobudliwości były uważane za bardzo mocno niegrzeczne. Tak? To były dzieciaki, które traktowano jako te źle wychowane, które są złośliwe, mściwe, leniwe, gdzie przypisywano jakby to zachowanie, te niewłaściwe postawy, też społeczne bardzo często, jako świadectwo czy wynik tego, że za tym całym zachowaniem, postępowaniem dzieciaków stoi po prostu jego zła intencja, tak? Takie absolutnie celowe, świadome, planowe działania, a do tego wszystkiego tłumaczono to, że to, co ma miejsce, to, co widzimy w zachowaniu dziecka, jest wynikiem tego, że dziecko miało albo niewydolnych wychowawczo rodziców, albo byli to rodzice, którzy byli mega pobłażliwi i było tak zwane bezstresowe wychowanie, albo byli to rodzice, którzy pozwalali na za dużo, bądź generalnie źle wychowywali, prawda? Natomiast my doskonale wiemy, że jest to absolutnie bzdura, że tu na ADHD, które jeszcze nadal w Polsce jest diagnozowane, nie miało miejsca, moi drodzy, to, że dziecko zachoruje, będzie miało zaburzenie właśnie, o którym mówimy, bo rodzice źle je wychowali. Może być, moi drodzy, tak, że te pewne niewłaściwe, być może nieodpowiednie postawy rodzicielskie wpłynęły na pewien poziom funkcjonowania dziecka, ale na pewno nie wywołały samego zespołu. I o tym trzeba pamiętać, żeby po prostu nie powielać niemądrych informacji. Wzrasta bezwzględnie liczba dzieci z diagnozą. Dzisiaj w Polsce szacuje się, że jest około 150 tysięcy dzieci z taką diagnozą. Moi drodzy, objawy będą pojawiały się w okresie wczesnego dzieciństwa, około 3-6 roku życia i bezwzględnie one już wtedy są widoczne. Natomiast najczęściej jest tak, że pierwsza droga diagnostyczna, pierwsze takie wskazanie, że trzeba dzieciakowi się przyjrzeć, że rzeczywiście dziecko ma spore problemy, jest to moment rozpoczęcia szkoły. Ten obowiązek szkolny sprawia, że właśnie te objawy gdzieś wychodzą na powierzchnię i najczęściej takie dzieci trafiają w diagnozę około 7-9 roku życia. Średnia to będzie oczywiście 8 rok życia. I teraz, moi drodzy, to nie jest też tak, że głównie chłopcy zapadają, czy mają zespół nadpobudliwości, dlatego że dziewczynki również. Z tym, że nieco inaczej prezentuje się sam obraz objawów klinicznych, prawda? U chłopców głównie to nadruchliwość i impulsywność, natomiast u dziewczynek najczęściej są to objawy, które prezentują się w postaci pewnego wycofania społecznego, takiej introwersji, zamknięcia się w sobie bardzo, bardzo silnego, ale także stanów depresyjnych, różnego typu epizodów depresyjnych, zaburzeń lękowych, w tym także lęku społecznego. Są to także zachowania, które będą prezentowały taką nasiloną na przykład agresję werbalną. Statystyki różnie pokazują, od 1,5 raza po
to dwukrotność, jeśli chodzi o zwiększenie rozpoznawalności zespołu nadpobudliwości wśród chłopców niż u dziewczynek. Natomiast znowu, brane jest pod uwagę tylko to, co zostało oficjalnie stwierdzone, tak? Natomiast jakbyśmy przebadali całą populację dzieci w wieku tam do 9 roku życia, okazałoby się, że te statystyki będą zdecydowanie inne. Natomiast na podstawie diagnoz, które oficjalnie funkcjonują, jest to dwukrotnie wyższy wskaźnik wskazań na chłopca niż dziewczynki. W takim razie, moi drodzy, czy zespół nadpobudliwości psychoruchowej to jest taki deficyt, który występuje samodzielnie? Okazuje się, że nie. Podobnie jak i przy spektrum autyzmu. Niestety dzieciaki z zespołem nadpobudliwości często mają wiele dodatkowych trudności, współistniejących chorób albo zaburzeń i do takich najczęściej pojawiających się na pewno, moi drodzy, należą zaburzenia psychiczne, zaburzenia lękowe, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, ale także zaburzenia z zachowaniem. Zaburzenia zachowania, które tak naprawdę są konsekwencją braku wsparcia dziecka, u którego na początku pojawia się zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Te dzieciaki także bardzo często prezentują problemy z nauką i nauką języka, posługiwaniem się językiem, czy również komunikacją taką interpersonalną czy społeczną. Tutaj w kontekście na przykład tego języka warto wspomnieć o tym, że niektóre, bo nie wszystkie dzieciaki będą miały kłopoty z takim budowaniem spójnych, logicznych wypowiedzi, które są bezpośrednio związane na przykład z tematem dyskusji, dialogu, wypowiedzi, tematu lekcji na przykład. I również, moi drodzy, dość charakterystyczne u tych dzieciaków jest to, że współistnieje z nimi również, z tym zespołem współistnieje dysleksja albo dysortografia. Oczywiście kłopoty wynikające z zaburzeń pamięci, czyli trudno wybrać co istotne, co mam zapamiętać, czego mam się nauczyć. No i oczywiście, tak jak w przypadku spektrum, mamy współistniejące deficyty sensoryczne, które głównie mają ten wymiar motoryczny, tak? Czyli zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym i tutaj mówimy oczywiście o dyspraksji głównie, czyli takiej niezgrabności ruchowej, gdzie po prostu układ nerwowy pracuje niedoskonale, a to przecież jest ten komputer, który decyduje o koordynacji, o przekazywaniu sygnałów z mózgu do mięśni, a więc także i o sprawności ruchowej. Więc jak na samej drodze przepływu informacji mamy zakłócenie, no to końcowy efekt, czyli to, co miałem zaplanować i wykonać, będzie również wykonane w sposób nieprawidłowy. Ciekawostką, moi drodzy, jest na pewno też to i pewnie ci z Was, którzy mają kontakt z dzieciakami z zespołem nadpobudliwości, dostrzegają, że te dzieciaki bardzo szybko tracą chęć i takie zamiłowanie do szkoły. Tak? One szybko przestają tę szkołę lubić. Zaczyna się tak budować taka bariera. Nie chcę chodzić do szkoły. Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej dlatego, że otoczenie, czyli i rodzice, i nauczyciele wymagają od takiego dziecka zbyt dużo, czyli nie dostosowują wymagań do jego optymalnej formy, optymalnego poziomu funkcjonalnego, oczekując od niego jakby wykorzystywania tych umiejętności, które są u niego zaburzone, czy u niej zaburzone, które absolutnie nie wynikają z niechęci, z winy, z lenistwa, tylko wynikają z tego, że układ nerwowy nie pozwala na zrealizowanie pewnych umiejętności. Moi drodzy, okazuje się, że dzieciaki z zespołem nadpobudliwości, one są 10-krotnie częściej aktywne, bardziej aktywne niż rówieśnicy, ale także mają 10-krotnie więcej problemów, na przykład ze skupieniem uwagi. Co nam to daje? Daje nam to jakby wniosek taki, że te dzieciaki mają po prostu 10-krotnie trudniejsze życie niż rówieśnicy, którzy tego zespołu po prostu nie mają. Okazuje się też, że u 3 na 10 dzieci z zespołem nadpobudliwości objawy będą utrzymywały się do dorosłości. To znaczy, że zobaczcie, nie do końca jesteśmy w stanie wyleczyć, w ogóle nie jesteśmy w stanie wyleczyć tego zaburzenia, natomiast jedyne nasze oddziaływania będą zmierzały do tego, żeby pomóc w lepszym funkcjonowaniu takich osób. Ale o tym jeszcze sobie powiemy. Natomiast, moi drodzy, dzisiaj szacuje się, że około 40% osób dorosłych, czyli powyżej 18 lat, to są osoby, u których występuje zespół nadpobudliwości. Natomiast oczywiście sam obraz objawów będzie inny dla każdej z tych osób, czyli będzie zupełnie potrzebne inne podejście. I teraz wyobraźcie sobie, że my mówimy o 40%, ale tak naprawdę my nie wiemy, ile tych osób jest, ponieważ to 40% to znowu jest wskaźnik
na podstawie istniejących diagnoz, które pojawiły się albo w dzieciństwie u tych osób, albo w wieku dorosłym. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że większość osób dorosłych, nawet jeżeli jest czy posiada zespół nadpobudliwości, o tym nie wie, nie jest świadomym. I najczęściej wchodzą w drogę diagnostyczną dopiero po diagnozie własnego dziecka, tak? Zaczynają doszukiwać się pewnego odzwierciedlenia w swoich zachowaniach i zaczynają rozważać też możliwość tego, że właśnie ten zespół występuje także u nich. I znowu, moi drodzy, jeżeli byśmy przebadali całą populację osób dorosłych, dopiero byśmy mieli rzeczywiście taki rzeczywisty wskaźnik, realny wskaźnik tego, ile osób dorosłych ma zespół nadpobudliwości psychoruchowej i prawdopodobnie okazałoby się, że jest on zdecydowanie wyższy niż te 40%. U wielu osób dorosłych mogą także występować takie współistniejące trudności, jak choćby, moi drodzy, lęk czy depresja, czy na przykład epizody depresyjne. Ale zostawmy na chwilkę samych dorosłych i jeszcze dosłownie 3 zdania na temat dzieciaków. Mianowicie, moi drodzy, to nie jest też tak, że u dziecka, u którego diagnozujemy, albo dziecko już posiada diagnozę zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, to my nic nie wymagamy, tak? Machamy ręką, bo przecież on ma diagnozę, to już i tak się z nim nic nie wypracuje. Machamy ręką, bo przecież co zrobię, to i tak będzie źle, bo on się znowu zacznie buntować, bo znowu pogorszą się zachowania, bo on znowu nie będzie chciał się uczyć, znowu. Natomiast, moi drodzy, jest to absolutnie błędne i niewłaściwe podejście, dlatego że w momencie, kiedy dziecko posiada diagnozę, to jest to takie zobowiązanie, takie wskazanie do absolutnie wytężonej, ogromnej pracy. Pracy, którą musi wykonać samo dziecko, rodzice, ale także nauczyciele. To nie jest tak, moi drodzy, że my dzieciakowi odpuszczamy, bo przecież i tak z niego nic nie będzie. Bardzo często się pojawia taka opinia. Podobnie jak przy okazji dzieci, u których występują zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Po co się gdzieś tam narażać, po co się gimnastykować, jak to i tak nic nie da. Moi drodzy, jeżeli my podchodzimy w kontekście właśnie dzieciaków z takimi trudnościami właśnie tak, to znaczy, że po pierwsze nie wiemy, czym jest neuroplastyczność mózgu, a po drugie jakby nie jesteśmy osobami, które chcą wspierać. Mając na uwadze to, że jest neuroplastyczność mózgu, to znaczy, że zawsze jest szansa do nowych połączeń neuronalnych. To zawsze jest szansa do tego, żeby wypracować pewne trudności. Nie wiemy oczywiście, jak wielka jest ta neuroplastyczność, ile uzyskamy poprzez pracę z danym dzieckiem, ale pewne jest to, że zawsze coś wypracujemy. I teraz, moi drodzy, jeśli chodzi o te wymagania, to nie jest tak, że my ich nie stawiamy, natomiast ważne jest to, żeby one były dostosowane do optymalnych warunków i poziomu funkcjonowania dziecka, prawda? Czyli musimy pamiętać, że pewnych rzeczy dziecko z zespołem nadpobudliwości może nie być w stanie wykonać i my musimy brać to pod uwagę, jakby jeżeli przyswajamy i rozumiemy, że to dziecko ma trudności w postaci zespołu nadpobudliwości, prawda? To jest jakby taka analogia, że my nie oczekujemy od dziecka, które jeździ na wózku inwalidzkim, że ono zacznie grać w piłkę nożną, prawda? No bo nie jest tego w stanie zrobić ze względu na swoje trudności wynikające z jakiejś choroby organicznej czy jakiegoś innego deficytu. Podobnie jest w przypadku dzieci z zespołem nadpobudliwości. Niestety, ze względu na to, że tego wsparcia odpowiedniego nie ma, że te dzieciaki tak naprawdę są bardzo często zostawione same sobie, nie uzyskują odpowiedniego takiej pomocy, bo albo nie mają diagnoz, albo ktoś sobie odpuszcza. Okazuje się, że ponad połowa, 50 do 60% dzieciaków z zespołem nadpobudliwości przynajmniej raz w życiu była zawieszona w prawach ucznia. To znaczy, że ze względu na swoje zachowanie szkoła zadecydowała, że nie może przez pewien czas uczęszczać do szkoły, realizować podstawy programowej na poziomie szkoły. Moi drodzy, to z kolei takie podejście właśnie dyskryminujące te dzieciaki, poza akceptacją pewnych trudności tych dzieci, prowadzi do tego niestety, że
10 do 30 nawet procent młodzieży tak naprawdę z zespołem nadpobudliwości nie kontynuuje nauki w szkołach średnich. Ich szanse na zdobycie dobrego wykształcenia są zdecydowanie mniejsze niż w przypadku rówieśników, u których nie występuje ten zespół. Ze względu na duże kłopoty z taką koncentracją, z uwagą, z takim roztargnieniem, z takim chaosem, który towarzyszy w ich życiu, niestety dzieciaki te są częściej narażone na udział w różnego typu wypadkach komunikacyjnych na przykład. Doznają częściej urazów różnego typu, ale także w wieku takim nastoletnim częściej stosują różnego typu używki, wpadają w uzależnienia, a w takim najgorszym wydaniu również w konflikt z prawem, jeśli właśnie pozbawione są odpowiedniego wsparcia. Tutaj, moi drodzy, też trzeba podkreślić, że w wieku dorosłym duża część objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, ona się zmniejsza. To nie jest tak, że ich w ogóle nie ma, natomiast, że dziecko nagle się wyleczyło jako osoba dorosła, natomiast te objawy zmniejszają swoje nasilenie, tak? Chociaż jeśli chodzi o ten poziom koncentracji i uwagi, on się zazwyczaj utrzymuje, czyli ta trudność cały czas pozostaje. I teraz kolejna ciekawostka, którą chciałam Wam powiedzieć, to na pewno to, że moi drodzy, w kontekście zespołu nadpobudliwości psychoruchowej samo podejście albo rozpatrywanie w kontekście poziomu intelektualnego, czyli takiej inteligencji, na niewiele się zda. Z tego powodu, że na zespół nadpobudliwości, jakby ten zespół może towarzyszyć absolutnie każdemu człowiekowi, bez względu na to, z jakiej rodziny pochodzi, jaki jest jego status materialny, kulturowy, czy jest to profesor na jakimś uniwersytecie, czy to jest bankier, strażak, gospodyni domowa, nie wiem, pracownik jakikolwiek fizyczny, sprzedawca w sklepie, czy artysta, również może posiadać po prostu zespół nadpobudliwości. Oczywiście, jeśli chodzi o tą inteligencję, tutaj mamy tylko takie powiązanie, moi drodzy, z tym, że im bardziej inteligentna jest osoba, tym ma większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników na poziomie edukacyjnym, tak? Czyli szkoły, potem ewentualnie szkoły średniej, czy ukończenia uniwersytetu, czy takich lepsza jakość, lepsze osiągnięcia w kontekście życiowym, tak? Natomiast sam poziom intelektualny absolutnie nie łagodzi objawów. To jest kwestia nadal wsparcia, nadal tego, jak temu dziecku najwcześniej jak się da, można pomóc. Oczywiście tutaj trzeba też mieć na uwadze, moi drodzy, to, że najnowsze badania z 2019 roku również wskazują, sugerują bardziej bym powiedziała, że u dzieciaków takich maluchów bardzo często, które mają nawyk takiego mimowolnego zgrzytania zębami, tak, czyli bruksizmu, występuje większe ryzyko na przykład wystąpienia lęku, wystąpienia stresu, ale także nadpobudliwości, czyli takich objawów, które są powiązane ściśle z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Co jeszcze warto wiedzieć? Mianowicie około 10% wszystkich dzieciaków z taką diagnozą wymaga leczenia farmakologicznego. Tylko, moi drodzy, samo podanie leków nie jest często rozwiązaniem. Wielu specjalistów wręcz mówi, że to jest ostateczność, podanie właśnie różnego typu leków, bo podać lek można i to jest najprostsza forma pomocy, natomiast potem wyjście z takiego leku, wycofanie go z organizmu jest niezwykle trudne i bardzo często jest tak, że raz podany lek po prostu zostaje, ewentualnie zwiększa się dawkę, ewentualnie zwiększa się czy zmienia się lek, ale takie dziecko, taki nastolatek już na tych lekach bardzo często pozostaje. Dlatego samo leczenie farmakologiczne po prostu jest ostatecznością. Jeszcze trzeba pamiętać, moi drodzy, że jeżeli u dziecka mamy diagnozę zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, to nie jest wskazanie do tego, żeby dziecko przekierować do nauczania indywidualnego. To dziecko potrzebuje kontaktów rówieśniczych. On potrzebuje i ona potrzebuje tego, aby z rówieśnikami móc się spotykać, aby kształtować postawy społeczne, aby rozwijać swoje funkcje komunikacyjne. Natomiast przekierowanie takiego dziecka do nauczania indywidualnego sprawia, że on po prostu nadal ma trudności i te trudności będą się tylko pogłębiać. Oczywiście, moi drodzy, pamiętajcie, że zespół nadpobudliwości jest takim zaburzeniem, które ujawnia się bardzo często w nudnych i stresujących sytuacjach. Czyli w momencie, kiedy nic się nie dzieje, albo nie dzieje się wystarczająco aktywnie. Czyli można sobie powiedzieć, że jeżeli w szkole jest nudno, to znaczy, że objawy zespołu nadpobudliwości będą nasilone.
Pamiętajmy też, że dziecko takie jest bardzo zmęczone. Ono jest mega przeciążone swoimi trudnościami. To nie jest tak, że tylko środowisko, otoczenie, nauczyciele i rodzice są zmęczeni i jakby nie radzą sobie z sytuacjami. To samo dziecko również jest przemęczone. Poza tym pamiętajcie, że w momencie, kiedy ono non-stop słyszy, że jest niegrzeczne, że jest leniwe, że znowu nie podołało, że znowu poniosło porażkę, to tylko będzie obniżało jego samoocenę, a tym samym będzie potęgowało trudności. I znowu, tak jak zawsze, moi drodzy, im wcześniej stawiamy diagnozę, tym szybciej dziecko otrzymuje wsparcie. Oczywiście oczekujemy, że taka diagnoza pojawiłaby się już na poziomie przedszkola, prawda? Wtedy dziecko, idąc do szkoły, ma już odpowiednie wsparcie, a więc już pewne dostosowania na samo dzień dobry w rozpoczynaniu edukacji szkolnej już będą zaprezentowane. Natomiast znowu, podobnie jak w przypadku dzieci z zaburzeniem opozycyjno-buntowniczym, często jest tak, że w przedszkolu te dzieciaki fajnie sobie radzą, bo tam jest jeszcze dużo jakby tak mocno rozluźnione poziom takiego funkcjonowania. Tu trochę przy stoliku, tu trochę w piasku, tu pobiega, tu poskacze, tu się pobawi, tu usiądzie, tu się położy, tu się przejdzie. Czyli generalnie inaczej te dzieciaki funkcjonują. Natomiast w szkole już wymaga się od nich siedzenia, słuchania, czyli to, co w przedszkolu dostarczało im takiego pobudzenia, takiego regulowania swojego pobudzenia, było dość łatwo zaspokajane. W szkole już tak nie jest. Już ta potrzeba ruszania się, działania różnego typu niestety na to nie pozwala i wręcz uniemożliwia. Co właśnie sprawia, że te dzieciaki wtedy nagle społeczeństwo, otoczenie przeciera oczy, że z tym dzieciakiem jest coś nie tak, że należałoby to jakoś zdiagnozować. Moi drodzy, hipotezy dotyczące przyczyn. Dlaczego hipotezy? Dlatego, że znów nie mamy absolutnie ani jednego konkretnego wskazania na to, że ta konkretna przyczyna, ten konkretny czynnik na pewno wywoła zespół nadpobudliwości. I moi drodzy, nie ma żadnego badania, nie ma żadnego klinicznego wyjaśnienia na to, że właśnie ten zespół jest wynikiem tego, że dziecko na przykład spożywa całe tony cukru, tak? Albo że jest przestymulowane telewizją, czy w ogóle wysokimi technologiami, czy że ma bezstresowe wychowanie, albo ma mega wymagających rodziców. Oczywiście, podobnie jak czynniki społeczne czy środowiskowe, typu bieda w domu, jakieś ubóstwo, niewydolność właśnie wychowawcza w rodzinie, to są przyczyny zespołu. Nic podobnego. To nie są bezpośrednie czynniki. Natomiast oczywiście jest tak, że te różne aspekty mogą ewentualnie pogłębić pewne objawy, wyciągnąć je na powierzchnię u niektórych dzieciaków, natomiast na pewno nie są podłożem, które rzeczywiście wywołuje ten deficyt. Pamiętajmy, że najczęściej przy przyczynach wymienia się dwie główne opcje, mianowicie czynniki genetyczne, bo moi drodzy, okazuje się, że właśnie występowanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej jest często uwarunkowane rodzinnie, gdzie szacuje się, że około nawet połowa rodziców, u których dziecka stwierdzono właśnie ten zespół, jest również w zespole nadpobudliwości. I znowu, mama prawdopodobnie częściej będzie prezentowała obraz związany z dominującym kłopotem z uwagą, natomiast u taty mogą być to objawy takiej impulsywności częściej. I znowu, tak jak w przypadku spektrum autyzmu, nie ma jednego genu, który będzie wskazywał na to, że dziecko będzie miało zespół nadpobudliwości. Czyli jakbyśmy zrobili badania genetyczne, to nie wyjdzie nam jeden konkretny gen, który powie: tak, proszę pani, ten gen jest uszkodzony, mamy 100% pewności, że to jest właśnie to. Natomiast jest cała masa, szereg różnorakich zmian genetycznych, które będą przyczyniały się do pojawienia się właśnie zaburzenia, czy to koncentracji, czy wywołujących impulsywność. I druga, taka najbardziej wiarygodna, nadal oczywiście w 100% niepotwierdzona, ale jednak wskazywana przyczyna, to właśnie odmienna struktura mózgu, a co za tym idzie, inne funkcjonowanie, dlatego że, tak jak Wam powiedziałam, te obszary
mózgu odpowiedzialne za samokontrolę, za impulsywność, za koncentrację, one mogą mieć mniejszą objętość, ale także płat czołowy, który będzie kontrolował impulsy, taką organizację, skupienie. Najczęściej w przypadku dzieci z zespołem dojrzewa po prostu wolniej. I oczywiście są jakieś wymieniane, można spotkać takie teorie, że są pewne czynniki, które mogą nasilić objawy, jak na przykład różnego typu powikłania w trakcie ciąży, gdzie ewentualnie porodu, gdzie dochodzi na przykład do mikrouszkodzeń struktur korowych, a tym samym może to wywołać również zespół nadpobudliwości, czy różne inne kwestie związane z okresem prenatalnym. Natomiast są to najczęściej czynniki, które mogą nasilić objawy, a nie bezpośrednio wywołać sam zespół. Więc o tym też, moi drodzy, musimy pamiętać. Zanim przejdziemy dalej, chciałabym jeszcze raz bardzo serdecznie Was zachęcić do tego, żebyście zapoznali się z moimi dwoma pozycjami, mianowicie Puzzle autyzmu, jak je ułożyć i Niedoskonała doskonałość. 2 książki w całości poświęcone spektrum autyzmu. Ta druga absolutnie poświęcona osobom w spektrum, które mają subtelny obraz, a więc dawny zespół Aspergera. W całości poświęcona właśnie tej grupie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt. Obie książki są możliwe, można je zakupić tylko i wyłącznie u mnie na stronie, czyli www.puzzleszkolenia.eu w zakładce sklep. Jeśli kogoś interesuje w ogóle temat spektrum, to zachęcam właśnie do zapoznania się z tymi pozycjami. I wracamy, moi drodzy, już dalej do naszego spotkania. Jak w takim razie objawy? Ale zanim te oficjalne objawy, to jeszcze nieoczywiste. Nieoczywiste, a jednak występujące. Mianowicie, tak jak Wam powiedziałam, czy objawy, czy trudności, ale także zdolności radzenia sobie z problemami będą absolutnie inne dla każdego. Wszystko oczywiście będzie uzależnione od tego, jak funkcjonuje mózg, jaka jest struktura tego mózgu, która odpowiada za samokontrolę. I w zależności od tego, jak to będzie wyglądało u danego człowieka, tak on będzie funkcjonował. Sam zespół jest zaburzeniem bardzo złożonym, jest zaburzeniem pełnym skrajności, podobnie jak w przypadku na przykład zespołu Aspergera, tak? Czyli tego spektrum autyzmu, które jest takie subtelne, o łagodnym przebiegu, jak wielokrotnie ludzie to nazywają. Natomiast w przypadku naszego dzisiejszego zespołu, moi drodzy, ten zespół i objawy mogą jakby pokazywać się zupełnie inaczej w różnych momentach życia, tak? Czyli inaczej będzie u konkretnego Jasia w dzieciństwie, a inaczej na przykład w okresie, kiedy będzie nastolatkiem, czy kiedy będzie młodym mężczyzną. Mimo że ten zespół cały czas będzie mu współtowarzyszył w jego życiu, to jednocześnie różnie może się objawiać. I teraz, moi drodzy, musimy pamiętać, że ile osób z zespołem nadpobudliwości, tyle absolutnie odmiennych, różnych obrazów klinicznych. I między innymi możemy mieć wśród tych osób na przykład osoby introwertyczne, czyli takie wycofane, które będą prezentowały lęki społeczne, ale także możemy mieć osoby, które są mega towarzyskie, mega otwarte, takie dusze towarzystwa często się o nich mówi. Mamy też osoby, które będą, jakby otoczenie będzie się bardzo mocno nimi interesowało, będą takie zabawne, takie właśnie dusze towarzystwa, natomiast jednocześnie będą miały ogromne trudności na przykład z podstawowymi takimi prozaicznymi rzeczami w ciągu swojego życia, jak zwykłe na przykład opłacenie rachunku, czy zapamiętanie, że jutro o godzinie 15 mam gdzieś tam zebranie, czy jakieś ważne spotkanie. I znowu, moi drodzy, są też ludzie, którzy nie potrafią utrzymywać na przykład związków w życiu dorosłym, tak? Czyli świetnie będą sobie radzili w takich sytuacjach mega awaryjnych, takich mega o podwyższonym stresie, gdzie jest bardzo duża presja, ogromny dreszczyk emocji, tak? Wtedy ci ludzie wydają się tacy bardzo aktywni, gdzie, co niektórzy nazywają to takimi nadmocami, supermocami, tak? Wtedy wyostrza się ich intuicja i one naprawdę wtedy rewelacyjnie działają. I zobaczcie, pokazałam Wam 3 różne obrazy osób i naprawdę jest tak, że każda z nich będzie funkcjonowała
nieco inaczej. Natomiast, moi drodzy, wśród takich objawów, które nie są zakwalifikowane do objawów ICD-11, natomiast one istnieją i znacząco wpływają na to, jak te dzieciaki, jak młodzież właśnie z zespołem funkcjonuje. Jedną z takich cech jest mega duża nadwrażliwość na odrzucenie i nieakceptowanie. To jest tak zwana nadmierna wrażliwość, która występuje u tych osób. Z czym ona się wiąże? Wiąże się z tym, że osoba z zespołem bardzo cierpi. Ona odczuwa niezwykły ból, moi drodzy, taki emocjonalno-psychiczny ból, z tego powodu, że bardzo intensywnie bierze do siebie wszystko. Wszystko, co na jej temat myśli, mówi otoczenie. Rodzina, koledzy i nauczyciele, tak? Są to osoby właśnie, u których ta nadmierna wrażliwość przekłada się na to, że ona analizuje absolutnie wszystko. Co ktoś o mnie myśli, jak mnie ocenia, jak ocenia moje zachowanie, jak ocenia to, co powiedziałam, jak wyglądam. Czyli te wszystkie cechy będą składały się na obraz mnie. A więc jest to pokazanie, jak ogromna nadwrażliwość, wrażliwość nadmierna wiąże się z uczuciowością właśnie tych osób. Czyli każda najmniejsza opinia, ocena takiej osoby przekłada się właśnie na zaniżenie jej samooceny, a tym samym i poziom funkcjonowania. To są ludzie, którzy bardzo długi czas będą analizować, zastanawiać się, co kto o mnie powiedział, dlaczego o mnie tak powiedział, co on o mnie myśli, matko, to jaki ja jestem, prawda? To jest także, moi drodzy, to, że właśnie ta nieustanna analiza, zastanawianie się, on naprawdę uważa, że jestem beznadziejny, ona naprawdę uważa, że jestem bardzo niegrzeczny, tak? I to w konsekwencji sprawia, że te dzieciaki, które właśnie prezentują tę nadmierną wrażliwość, one bardzo się martwią, one bardzo się boją, one bardzo też odczuwają taki właśnie ten ból emocjonalno-psychiczny w kontekście właśnie niemożności zaakceptowania tych słów i tej oceny skierowanej właśnie na nich. Mamy też około 10 do 20% osób z zespołem nadpobudliwości, u których występuje bardzo silny profesjonalizm, moi drodzy. I ten profesjonalizm, on się wiąże z tym, że te osoby na różnych etapach swojego życia, czy w różnych aspektach swojego życia, bardzo mocno porządkują to swoje życie. Po to, aby zmniejszyć chaos, który ich otacza, tak? I jakby ten profesjonalizm, to porządkowanie niestety znowu przekłada się na pewne relacje społeczno-komunikacyjne, bo na przykład takim aspektem życia, gdzie człowiek sobie będzie mega pilnował, będzie to dotyczyło aktualnych jego zainteresowań, które mogą się zmieniać. Dziś interesuję się aktualnie książkami, w związku z tym nie życzę sobie, żeby ktoś moje książki dotykał. One mają stać w określonej kolejności, na konkretnej półce i bez względu na wszystko ten układ nie może zostać zmieniony. I dokładnie tak samo jest, nie dokładnie tak samo, tylko każde naruszenie tego porządku sprawia, że ujawniają się bardzo silne objawy właśnie z worka zespołu nadpobudliwości. Kolejny taki nieoczywisty objaw, moi drodzy, to jest taka zdolność do zarządzania sobą przez kryzys. Czyli to jest tworzenie wokół siebie takich sytuacji, które dodają osobie zwiększonego poziomu adrenaliny, dopaminy po to, aby się motywować do działania. Czyli musi się dziać coś niezwykle wytężonego, intensywnego, coś, co sprawia, że muszę się zebrać w sobie, tak? Czyli niejako mam nóż na gardle, żeby na przykład oddać pracę, zaliczyć kolejne przedmioty. I właśnie sama osoba wywołuje pewne sytuacje takie kryzysowe, konfliktowe, piętrzy sobie problemy, nawarstwia sobie trudności, żeby lepiej funkcjonować, tak? Czyli nie odrabia ciągle prac domowych ze wszystkich przedmiotów, ale jeden, drugi, piąty nauczyciel mówi: chłopie, nie zdasz. Więc jak już ostatni tydzień do zaliczenia, to nagle dzieciak się mobilizuje i robi wszystko na zicher, żeby pozaliczać, żeby móc zdać, tak? Czyli jakby można powiedzieć, że akurat osoby z zespołem, u których występuje to właśnie ten objaw zarządzania sobą poprzez kryzys, to są osoby, które są niejako mistrzami, moi drodzy, w rozwiązywaniu różnych zadań, różnych takich sytuacji na ostatnią chwilę, tak? Czyli takie hipergaszenie pożaru, wielkiego pożaru, ale jednocześnie jest to uwydatnianie adrenaliny i dopaminy, która pozwala im po prostu funkcjonować. I kolejny objaw, też nieoczywisty, a jednak występujący,
to, że osoby z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, one nie potrafią odpoczywać. One wręcz nie odpoczywają. To znaczy, że one po pierwsze ciągle chcą działać, a po drugie nie wiedzą, jak odpoczywać. Na przykład teoretycznie jest czas odpoczynku, bo są wakacje, albo jestem już osobą dorosłą i jadę na wczasy i absolutnie nie jestem w stanie leżeć na plaży, nie wiem, czytać książki, opalać się, tylko ciągle muszę coś robić, tak? Tu coś zbieram, tu coś rozważam, tu nad czymś myślę, tu coś chcę obejrzeć, tu gdzieś chcę iść, prawda? I to jest jakby taka ciągła stymulacja, aby przetrwać, aby uaktywniać właśnie te neurotransmitery, które pozwalają mi funkcjonować na wysokich obrotach. I jakby ta ciągła stymulacja doprowadza do ciągłego działania, ciągłego ruchu, ciągłej jakby aktywności. To w konsekwencji sprawia, że za chwilę jestem bardzo mocno zmęczony, a tym samym odpoczywam. Odpoczywam po mega wysiłku. I wiele osób właśnie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej właśnie taką tendencję, taki objaw posiada. Mamy też całą grupę objawów, które są bardzo charakterystyczne i które przywołują oczywiście, moi drodzy, ten kontekst już diagnostyczny opisany w ICD-11 i mamy 3 podtypy. Pierwszy podtyp, moi drodzy, to podtyp z dominującym brakiem koncentracji uwagi. On stanowi około 25% wszystkich przypadków i stwierdza się głównie u dziewczynek. Drugi podtyp to podtyp, w którym przeważa nadruchliwość i nadmierna impulsywność. Jest to ten obszar, a właściwie ten podtyp, który stosunkowo najrzadziej jest diagnozowany i on stanowi około 5% wszystkich przypadków. Najczęściej diagnozowany jest wśród młodszych dzieciaków i u chłopców, natomiast 70% tak naprawdę wszystkich diagnoz zespołu jest to obraz mieszany, czyli złożony, a więc taki, na który się nakładają zarówno trudności z koncentracją, z uwagą, ruchliwością czy impulsywnością. I to jest najczęściej stawiana diagnoza. Więc pod tym kątem jakby należy o tym też pamiętać. W takim razie, jakie możemy sobie wymienić szybciutko objawy, które będą charakterystyczne dla zaburzeń koncentracji? Moi drodzy, przede wszystkim pamiętajcie, że tu nie chodzi o to, że osoba w ogóle nie jest w stanie się skupić, tak? Że ona totalnie jakby nie ma punktu zaczepienia i skupienia uwagi. Nic podobnego. Problemem tych osób jest to, żeby skupić się na właściwych rzeczach, czyli ja mam trudności z koncentrowaniem się na tym, co nie przykuwa mojej uwagi, co mnie nie interesuje, co jest poza moimi aktualnymi zainteresowaniami. A więc, jeżeli coś mnie nie interesuje, to ja się rozpraszam, to ja się wyłączam na dane informacje. Z drugiej strony możemy mieć tak, że będzie występował taki hiperfokus, czyli taka ogromne, nadmierne skupienie na rzeczach, które aktualnie są dla mnie ciekawe, tak? I wtedy całą swoją energię, całe swoje skupienie właśnie przekieruję na tę kwestię. Oczywiście w zależności od tego, co mnie interesuje, to się może zmieniać. Natomiast to, co mnie aktualnie nie interesuje, tej uwagi nie przyciągnie. W kontekście tego podtypu, moi drodzy, na pewno dość charakterystyczny jest brak zorganizowania się, tak? W codziennych aktywnościach, nauce, zabawie, kontaktach społecznych. Tutaj jest oczywiście mega dekoncentracja i rozproszenie uwagi właśnie na tym, co mnie nie interesuje, tak? Co mnie nie ciekawi. Często też na przykład dziewczynki, bo u nich najczęściej jest diagnozowany akurat ten podtyp, one są w szkole uważane za zdolne, ale leniwe, tak? Czyli tak, nie są niegrzeczne, nie przykuwają uwagi nauczyciela pod kątem takich wyzwań wychowawczych, ale jednocześnie nauczyciel uważa, że mogłaby więcej, mogłaby coś więcej z siebie dać. To są też dzieci, które zapominają poleceń, planów, zapominają przynieść, nie wiem, cyrkla czy linijki, która była potrzebna na następną lekcję. One gubią rzeczy, swoje prywatne, przybory szkolne, części odzieży, ale jednocześnie robią bardzo duży bałagan wokół siebie. Również mają kłopot z taką aktywnością kroczek po kroczku, tak? Wymaga to czasu, wymaga to treningu i uważności ze strony i dorosłych, w sensie rodziców i nauczycieli. Takie rozproszenie, brak zainteresowania oczywiście przekłada się na zwiększoną liczbę błędów, no bo działają nieostrożnie i w pośpiechu. Także bardzo rzadko zwracają uwagi na szczegóły, tak? Bo właśnie działają bardzo tak chaotycznie, można powiedzieć. Te dzieciaki mają strasznie duży problem z zadaniami, które są żmudne,
nudne, czasochłonne. U nich wtedy bardzo szybko występuje znużenie, zmęczenie, zniechęcenie takimi działaniami. I może być tak, że na jednym przedmiocie w szkole dzieciak jest mega aktywny, a na drugim kompletnie wcale, bo to będzie się wiązało i z formą prowadzenia zajęć, czy będzie tam ciekawie, różnorodnie, czy będzie nudno po prostu. Również tutaj musimy pamiętać, że dzieciaki będą unikały wykonywania takich trudności, które będą wymagały od nich dłuższego czasu skupienia się, pozostawania w jednym miejscu, pozycji, czy skupieniu się bardzo długo na danym konkretnym zadaniu. To są też dzieci, które szybko przerywają rozpoczętą pracę, czyli zaczyna 5 różnych zadań, żadnego nie kończy. Przeskakuje z zadania do zadania, tak naprawdę tracąc sens każdego z nich. I co charakterystyczne u tych dzieciaków, to to, że one wydają się, że nie słuchają nas, tak? Czy my do nich mówimy, a one nie reagują, bo są wyłączone. Więc jakby to jest takie słowa klucze u tej akurat grupy. Jeśli chodzi o ten drugi podtyp, moi drodzy, czyli nadruchliwość i impulsywność, tutaj pamiętajcie, że nie wszystkie dzieciaki z zespołem, u których występuje ten podtyp nadruchliwości czy impulsywności, to są dzieci, które charakteryzuje jakieś dzikie wybryki, jakieś skakanie po parapetach i tak dalej. Bardziej my musimy wziąć pod uwagę to, że ta nadpobudliwość, o której my mówimy, zakłóca pracę mózgu, a niekoniecznie samo ciało, tak? Oczywiście mamy też dzieciaki, które są bardzo ruchliwe, ale to nie jest tak, że obligatoryjnie one wszystkie tak się będą zachowywały. Natomiast oczywiście możemy zaobserwować, że one się bardzo często wiercą, tak? One potrzebują manipulacji, działania, coś w rękach bez przerwy robią, gniotą, zrzucają, pstrykają długopisem, prawda? To są dzieciaki, które nie są w stanie wysiedzieć w jednym miejscu. Ciągle się kręcą, bujają, wstają z ławki, chodzą po klasie, bo dla nich jest totalną męczarnią zachowywanie spokoju i ciszy. Czyli one mają kłopot ze zorganizowaniem sobie jakiejś takiej spokojnej, wyciszającej zabawy. One chcą i dążą do ruchu fizycznego, chcą się ruszać, chcą manipulować. Są też takie dzieci, które będą bardzo hałaśliwe, tak? Które będą mówiły dużo i głośno, ale mogą występować u nich pewne sensoryzmy na zasadzie takich nerwowych ruchów rąk czy stóp, tak? Czyli albo cały czas będą ruszały rączkami czy palcami, albo bez przerwy coś się będzie działo ze stopami, choćby wyginanie na przykład palców u stóp. Będą też takie dzieciaki, które będą chciały się wspinać na wszystko, co możliwe i biegać wszędzie, gdzie się da. Czyli one nie będą chodzić, tylko idąc na przykład będą cały czas podskakiwać, albo będą po prostu biegać, a nie chodzić. Również jakby to takie szybkie tempo życia sprawia, że one mają niewielkie albo żadne poczucie zagrożenia, tak? W związku z tym częściej też ulegają różnego typu wypadkom. Wolą stać niż siedzieć, no bo to siedzenie jest dla nich po prostu męczące. Jakby stanie zawsze pozwala im jakby na większą mobilność. To z kolei sprawia też, że one się interesują wszystkim wokół siebie, ale także to przełoży się na spadek koncentracji. I teraz przy zespole nadpobudliwości, moi drodzy, nie każdy jest nadpobudliwy czy impulsywny. Wiele z tych dzieciaków będzie prezentowało taką postawę introwertyczną z lękiem i z depresją, z wycofaniem. Będą to osoby bardzo spokojne, ale także społecznie niezręczne. Natomiast w obszarze tej impulsywności możemy sobie jeszcze tylko dodać, moi drodzy, już konkretnie jeśli chodzi o impulsywność, że te dzieciaki bardzo mocno działają na zasadzie bodziec-reakcja, czyli nie analizują, co robią, działają bez zastanowienia, a jak działają pod wpływem impulsu, to znaczy, że nie przewidują własnych konsekwencji. One nie potrafią działać nawet według zaplanowanego jakiegoś kroczek po kroczku działania, bo właśnie nie trzymają się z góry tego planu, tylko działają pod wpływem pewnych impulsów. To są dzieciaki, które bardzo często właśnie się przemieszczają, opuszczają miejsce swojej pracy. Ciągły stan pobudzenia i takiej aktywności sprawia, że one się wyrywają do odpowiedzi, wyrywają się niepytane, wtrącają się i przerywają rozmowę innych osób, narzucają się w trakcie zabawy. Absolutny problem z czekaniem na własną kolej. To są dzieciaki, które wolą mówić niż słuchać, tak? Bo to będzie wymagało skupienia i jakiejś reakcji. Oczywiście może się też zdarzyć to, że nakładające się jeszcze problemy sensoryczne sprawią, że te dzieciaki na przykład nieumyślnie będą niszczyć różnego typu rzeczy. Ale generalnie wśród tych dzieciaków również mogą występować różnego typu niedojrzałość emocjonalna i społeczna, labilność emocjonalna, która będzie
absolutnie nieadekwatna do wieku takiego rozwojowego. Kłopot z takim z radzeniem sobie na przykład z porażką, czy rozumieniem pojęcia czasu, czasoprzestrzenią. Więc mnóstwo takich kłopotów związanych z funkcjami wykonawczymi, które absolutnie tym dzieciom towarzyszyć po prostu będą. Moi drodzy, w kontekście na przykład kryteriów diagnostycznych, tutaj dosłownie 3 zdania tylko chciałam powiedzieć, że pamiętajcie, że samej diagnozy nie wolno postawić w ciągu, nie wiem, 5 minut jakiegoś badania lekarskiego. To jest wykluczone i niemożliwe, dlatego że zbyt dużo obrazów różnego typu nakłada się na to zaburzenie. W związku z tym, oprócz tego, że kilka wizyt u psychologa powinno się odbyć, który zbada intelektualny poziom dziecka, możliwości skupienia uwagi, koncentracji, pamięć czy skojarzenie. Tu powinna być również brana pod uwagę opinia wychowawców i nauczycieli, badanie wzroku i słuchu czasami, ale ostateczną diagnozę tak czy inaczej stawia psychiatra. I moi drodzy, żeby psychiatra postawił diagnozę, no to oczywiście muszą być objawy z danego podtypu. Muszą się utrzymywać dłużej niż 6 miesięcy, ale także być charakterystyczne czy występujące, zauważalne poniżej 5 roku życia. Czasami nawet po 2 roku życia one są już widoczne. Psychiatra musi wykluczyć element innego zaburzenia, tak? To musi być jasny i przejrzysty obraz objawów, który będzie zakłócał funkcjonowanie takiego dziecka w co najmniej 2 środowiskach, czyli w domu i w szkole, w domu, w grupie rówieśniczej, a czasami w 3 środowiskach, czyli w domu, w szkole i w grupie rówieśniczej. Więc jakby te parametry muszą być spełnione. Więc moi drodzy, diagnoza opiera się na objawach i najczęściej, albo inaczej, najlepiej, żeby była ta diagnoza w wieku dziecięcym. Wtedy można takiemu dziecku lepiej pomóc i wesprzeć jego funkcjonowanie. Na koniec, moi drodzy, ostatnie zdanie. Nie można wyleczyć zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. To trwa z człowiekiem do końca życia, natomiast pewne oddziaływania terapeutyczne, wsparcie terapeutyczne pomaga tym dzieciakom w poprawie koncentracji, w kontrolą impulsywności czy różnych swoich działań. Wszystko po to, żeby prowadzić do kształtowania w ich życiu takich postaw konstruktywnych, a ograniczać te zachowania destrukcyjne. I w tym jakby trzeba tym dzieciakom pomóc. Ale więcej na ten temat powiemy sobie w kolejnej części. To tyle, co dla Was na dzisiaj przygotowałam. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się to troszeczkę usystematyzowało i jakby więcej zapamiętaliście.